Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, drugim odcinku, który jest poświęcony Porsche 993. Jeżeli nie oglądałeś tego pierwszego odcinka, to oczywiście zapraszam Cię tu. Wyświetli się link do tego odcinka. Więc jeżeli faktycznie nie oglądałeś, no to musisz go oglądać, bo drugi odcinek właśnie będzie kontynuacją tego pierwszego. Tak chciałem właśnie powiedzieć. Słuchajcie, zapraszam Was na film. Wszystkie modernizacje, które zostały przeprowadzone, no w sumie Wam tego nie pokażę i musicie mi wierzyć na słowo, że amortyzatory 4, jak i wydechy zostały zmienione. One znajdują się w tej części, więc jakby tak naprawdę nie zobaczymy. Wszystko trzeba było zdemontować kawałek osłony. Tutaj są też między innymi takie wsporniki, które trzymają ten wydech. Oczywiście cały zderzak też trzeba było zdjąć w celu oczywiście zamontowania tego wydechu. To są takie dwie puszki, które są zamontowane i one przechodzą do tego wydechu seryjnego, czyli tej końcówki seryjnej. Można było pokusić się o zmianę też między innymi tej końcówki na jakąś taką inną, ale pomyślałem, że ta bardzo ładnie wygląda i nie ma potrzeby, żeby tego zmieniać. Ja, słuchajcie, zapraszam Was na krótką przejażdżkę, podczas której oczywiście opowiem Wam o tym, czy ta moja modernizacja była konieczna, przyniosła jakiś efekt, no i w ogóle, czy to miało jakiś sens. Zapraszam. Modyfikacji oczywiście poddaliśmy układ wydechowy, może nie kompletny, ale ostatnie puszki. Akurat w Porsche jest to o tyle dobra sytuacja, że tam tego wydechu nie ma i nie ciągnie się wielka rura, czy tam dwie rury przez całą długość samochodu. Tam oczywiście silnik znajduje się z tyłu i te dwie puszki od razu idą do kolektorów i od razu są zamontowane, więc jakby jakichś tam spektakularnych operacji nie trzeba było wykonywać. Aczkolwiek można byłoby się pokusić o to, żeby jeszcze kolektory wymienić, ale to już jest grubsza operacja i uważam, że to nie ma sensu w takim samochodzie. No ale same wrażenia, jeżeli chodzi o dźwięk tego wydechu podczas jazdy, teraz powiem Wam, inaczej to brzmi. Teraz jakby jest taka, no nazwę to w taki zwykły, prosty sposób, taka chrypa, taka chrapliwość, taki charakter i taka wyrazistość tego wydechu jest naprawdę taka doniosła i dostojna. I naprawdę jest w tej chwili, już Wam mówię, jaka sytuacja podczas kiedy jadę tym samochodem. Przed modernizacją tego wydechu ten samochód jakby nie powodował i nie prowokował mnie do jakiejś szybszej jazdy. No po pierwsze, no wiadomo, ten samochód no już w tej chwili jego nie powinno się angażować do jakiejś szybszej i takiej spektakularnej czy tam kontrowersyjnej jazdy po zakrętach, a przede wszystkim po zakrętach. Więc jakby nie potrzebowałem, jakby nie chciałem jeździć szybko. Natomiast ten wydech sprowokuje. Naprawdę uwierzcie mi, że prowokuje i chcę go słyszeć. Otwieram szybę i słyszę ten wyrazisty, jak już wcześniej mówiłem, dźwięk, który dochodzi z tyłu. Ten bokser, który w tej chwili pracuje za moimi, no może nie plecami jak w Boxsterze, ale z tyłu,
ma naprawdę fajny dźwięk. Słuchajcie, ja naprawdę muszę przyznać, że ten samochód zaczyna w tej chwili już jakby zmieniać lekko przeznaczenie. Do tej pory uważałem, że ten samochód jest tylko do jeżdżenia po bulwarach, do toczenia się, do przechadzania się dosłownie, do spacerowania, do kosztowania i do bycia takim koneserem tego właśnie auta. A w tej chwili jakby... Kurczę, ten dźwięk jest na tyle fajny podczas wyższych obrotów, że śmiem twierdzić, że zepsułem tylko ten samochód tym wydechem. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie poprzez ten wydech prowokuje mnie ten samochód do szybszej jazdy. Ale składnia chyba nie jest dobra. No nieważne. Ale naprawdę jest coś w ogóle innego. To, w jaki sposób teraz się wkręca ten samochód. Wiecie co? Mówiłem w tamtym odcinku, że modernizacja może przynieść odrobinę newtonometrów, jak i zwiększenie koni mechanicznych. Ja tego nie odczuwam. Ja tu nie widzę jakby jakiejś tam spektakularnej poprawy i tylko i wyłącznie głosowa poprawa jest w tym aucie i jakby tutaj ja dalej nie oczekuję od tego auta nic więcej, jeżeli chodzi o moc, przyspieszenie, czy też zrywność na poszczególnym biegu. Ten automat, jak już wcześniej mówiłem w poprzednich swoich odcinkach, ten automat jest na tyle leciwy i żeby go zagonić do roboty, naprawdę trzeba przerzucić na manualną, że tak powiem, zmianę i wtedy ten samochód zaczyna odrobinę jechać, ale w ogóle nie chcę o tym rozmawiać, czy też jeździć szybko. Ale tak jak mówiłem, ten dźwięk, który wydobywa się podczas wyższych obrotów, powoduje, że coraz częściej zaczynam ciskać prawy pedał, który znajduje się tuż koło mnie. A jeżeli chodzi o teraz jazdę po zakrętach, czy też normalną jazdę, bo tak naprawdę ja nie wymagam od tego auta jakiejś super przyczepności, czy też trzymania się na zakrętach, ale też jakby o komfort i o stabilność. Wymiana tych amortyzatorów przyczyniła się do polepszenia, ale tak naprawdę, słuchajcie, odrobinę polepszenia stabilności tego auta w zakręcie. Szybsze partie, które pokonywałem po zakrętach i ten przód lekko się unosił, miałem takie wrażenie, jakby ci, którzy jeździli, czy jeżdżą Porsche z silnikiem, który znajduje się praktycznie za tylną osią, wiedzą, że ten przód się trochę unosi i przyzwyczaić się trzeba do prowadzenia auta, które właśnie ma tam zlokalizowany silnik. Ogólnie po wymianie tych amortyzatorów jakiejś mega, ale to naprawdę mega poprawy w prowadzeniu nie mam. I jakby szczerze, to bym mógł zostać na starych amortyzatorach, które też jakby dawały radę. Bo jazda tym samochodem w tej chwili, nie dosyć, że jest ten wydech zmieniony i te amortyzatory, naprawdę już teraz w tej chwili prowokują do tego, żeby trochę szybciej pojeździć po zakrętach i trochę zaczynać nadwyrężać ten samochód. Oczywiście jazda tym samochodem nie powinna być taka typowo sportowa, torowa. I tak się zastanawiam nad tym wszystkim, czy faktycznie ten powiedzmy tuning, czy ten upgrade i wydechu, jak i zawieszenia, no oczywiście elementów, które były potrzebne do wymiany, już pomijając olej, filtry itd. I naprawę różnych takich tutaj podzespołów, które nie domagały, jak tam czujniczek jakiś. Czy to wszystko nie spowodowało tego, że ten samochód nabrał trochę innego charakteru? Czy w tej chwili, mając do dyspozycji dobre zawieszenie, o tym zawieszeniu mówiłem już w poprzednim odcinku, mając fajny wydech, który na wysokich obrotach
wiecie, tak fajnie i rasowo brzmi, czy to w tej chwili jakby nie prowokuje mnie do tego, żeby szybko jeździć, żeby starać się udowadniać sam sobie, że ten samochód super jest. Ten samochód super brzmi i super jeździ po zakrętach. Jak już mówiłem, zakręty oczywiście teraz lepiej się pokonuje, ale naprawdę, umówmy się, ten samochód nie jest stworzony do tego. Znaczy stworzony. Musi przejść szereg jeszcze modyfikacji, żeby jeździł tak, jak jeżdżą współczesne samochody. A szczególnie współczesne Porszyce. Ale o tym może w innym odcinku. Ja z Wami się będę żegnał. To by było na tyle w tej drugiej części. Druga i ostatnia część, jeżeli chodzi o modernizację 993. Jeżeli macie jakieś pytania, coś Was trapi, coś chcecie, że tak powiem, zapytać, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja uważam, tak konkludując, uważam, że ta modernizacja przyczyniła się do poprawy jakości tego dźwięku i uważam, że to wszystko ma rację bytu. Może z tymi amortyzatorami trochę nadgorliwie poszedłem i przesadziłem z tą inwestycją, ale już trudno. Sprawdziłem, wiem jak jest. Jeżeli ktoś by pytał, no to oczywiście zdecydowanie odradzam amortyzatory tego typu. To nie jest samochód wyczynowy, żeby je montować i instalować i potem jeździć po zakrętach w szybki, agresywny sposób. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji, lajkowania i udostępniania i oczywiście wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami, a naprawdę będzie się działo. Strzała, cześć!